Test, test, test. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. Trochę cisnę z tymi materiałami o tych czasopismach, ale jest to aktualnie najprzyjemniejszy dla mnie materiał do nagrywania. Uwielbiam go po prostu robić i prowadzić monolog o tych starych grach. Trochę podkręcamy jakość produkcji, zainwestowałem w bardzo drogi sprzęt, w lupę, w którą będziemy mogli sobie, ja będę mógł sobie przejrzeć, ale też może i Wy będziecie mogli zobaczyć w powiększeniu mniej więcej, jak niektóre screeny wyglądają. Czytam Wasze komentarze, był pomysł, żeby wrzucać skany o tym, co mówię. Nie zdecyduję się na pewno na coś takiego, ponieważ skany troszkę by zasłoniły całą ideę tutaj przeglądania tego czasopisma, dlatego skany no, są do pobrania. Nie wiem, czy to jest, chyba jest to ogólnie nielegalne. Nie wiem, jak to jest z kwestii praw autorskich, dlatego wolę nie ryzykować. Oglądanie, przeglądanie czasopisma wydaje mi się po prostu ciekawsze niż wrzucanie skanów. Ok, widzę, że karta pamięci pokazuje mi 55 minut, więc musimy się w tym czasie zamknąć. Dobra, luty 94. Na okładce mamy screen z gry The Blue and the Grey. Była to gra strategiczna typu północ-południe, czyli o wojnie secesyjnej tak naprawdę. No dobrze, 104 egzemplarze mamy, 104 tysiące egzemplarzy, także kawałek jest. No dobra, co tam mamy w nowościach? Beyond a Steel Sky, tak naprawdę jest to błąd, bo gra się nazywała chyba Beneath the Steel Sky, ktoś się tutaj pomylił, tak mi się wydaje. Mamy Fury of the Furious, to omówiłem w odcinku o Lost Vikings, to jest właśnie taka gra troszkę jak Lost Vikings, tylko że zamiast wikingami sterujemy takimi właśnie 4 futrzakami. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że żółty mógł chyba strzelać, zielony bujał się na lince, niebieski chyba mógł pływać, natomiast czerwony nie wiem co robił, nie pamiętam. Mamy też zapowiedź, słuchajcie, pierwszego Micro Machines. To były te czasy, kiedy Micro Machines dopiero debiutowało, także dopiero mamy tutaj zapowiedź i mamy też zapowiedź Cannon Fodder. O grze, o Cannon Fodder bardzo fajny materiał zrobił Kłas, możecie sobie obejrzeć. I mamy też zapowiedź Settlersów. Mam nadzieję, że się Settlersi pojawią, ponieważ w którymś tym czasopiśmie z tych dzisiejszych będzie. I Cyber Race. Cyber Race to jest ogólnie ciekawa rzecz, ponieważ ta gra została zrobiona przez dość interesującą firmę, znaczy interesującego dewelopera. Nie będę mówił za dużo, ponieważ będę przygotowywał o nich materiał, w zasadzie tylko o tym właśnie deweloperze. I cała idea tej firmy jest dosyć ciekawa, także do tego sobie wrócimy. Komputery 8-bitowe, no niestety już, tak jak mówiłem, na wymarciu. Mamy tutaj Barbariana z 93 roku i co ciekawe, Barbarian został, chyba to był troszkę taki remake albo port przez polski Avalon. To nie jest ten Barbarian, a ze screenów widać, że to jest, wygląda dokładnie jak ten Barbarian z lat, nie wiem, których tam 80., który grałem na Commodore. No i mamy Łowca Ostatnie Starcie. To był taki film, ogólnie jeden z tych filmów o graczach, tylko że to był film polski. Także no polecam obejrzeć. Grał tutaj chyba Wojciech Malajka, to ile dobrze kojarzę. Także film jest po prostu straszny, nie? Zobaczmy, kto tu grał. Damięcki, no tak. No cóż, nie chce mi się czytać tutaj tego, ale kiedyś widziałem ten film i jest grubo, także polecam obejrzeć. Ogólnie to jest takie coś, że w tamtych latach było bardzo dużo czegoś takiego, że jeżeli był polski film jakiś tam, powiedzmy, no nie była to komedia romantyczna, to zawsze musiał występować w niej haker. Albo troszkę później to było. I na przykład był taki film, pamiętam, to w kinie byliśmy na tym, był taki film To My, o gościach, uczniach, którzy ukradli materiały maturalne i wiedzieli, co będzie. No straszny po prostu gniot, taki paździerz, ale też tam haker te materiały skądś tam wziął, wyciągnął. Tak? O shit, takie to były dziwne czasy. Space Crusade
gra, która dzieje się w świecie Warhammer 40 000, to się chyba tak nazywa. Akurat w tego nie grałem, ale będzie jakby duchowy spadkobierca, który się będzie nazywał Space Hulk. W tamtego już grałem, w tego niestety nie. No i mamy tutaj zręcznościówki. Beethoven, to było na podstawie filmu o takim psie, Bernardynie. Szczerze mówiąc, psa filmu nie za bardzo kojarzę, pewnie był aż taki dobry. No i to taka jedna z takich tych gier, które są oparte na filmie, żeby jeszcze wyciągnąć trochę kasy z graczy, także nic specjalnego. Fire and Ice to takim wilczkiem się sterowało. Szczerze mówiąc też nie grałem w to długo. Miałem tą grę, ale nie grałem w nią za długo. Jakoś też mnie chyba za bardzo nie zainteresowała. Zwłaszcza, że to były czasy, kiedy gry zręcznościowe troszkę odchodziły do lamusa. Troszkę tworzyły się gry troszkę większe, troszkę bardziej wymagające powiedzmy myślenia niż cały czas skakania i zbierania jakiegoś badziewia, także gry zręcznościowe też to był czas, kiedy już mnie troszkę przestawało to interesować i troszkę odchodziłem. Nie znaczy to, że nie grałem w gry zręcznościowe, bo nadal grałem, ale faktycznie wolałem jednak, jak miał do wyboru zręcznościówkę albo grę przygodową, no to wolałem grę przygodową. No i oczywiście symulatory, no nie mogło zabraknąć. Aces over Europe, to akurat nie grałem. Subword 2050, kolejny symulator, tym razem łodzi podwodnych. Kilka fajnych symulatorów łodzi podwodnych, takich niewojskowych, tylko takich troszkę dziejących się w przyszłości bądź w alternatywnej rzeczywistości się pojawi. Z tego co pamiętam, to na przykład Archimedean Dynasty czy coś takiego i będzie jeszcze Subculture, gdzie sterowało się mini łodzią podwodną. To było fajne akurat, fajne. Archimedean Dynasty chyba, kurde, nie pamiętam teraz. Ale do tego sobie dojdziemy, bo to jeszcze się pojawi. Heimdall. Pierwszy raz Heimdalla widziałem w jakimś programie na chyba RTL 7, gdzie było coś takiego, że uczestnicy jakiegoś programu mogli zagrać w jakąś minigierkę. To jest jak u nas był Hugo, tak? Tylko oni grali w tą minigierkę, która znajduje się tutaj. Polegało to na tym, że rzucaliśmy topory w takiego zamkniętego w dyby chłopaka i trzeba te topory było rzucić tak, żeby odciąć i wszystkie te jakby, które ma przy głowie warkocze. Pamiętam, że strasznie mi się to podobało, bo to było fajnie zrobione, bo to wszystko było animowane. Tam z tyłu to nie była statyczna grafika, tam ci z tyłu dwaj wikingowie to się poruszali, także robiło to wrażenie i pamiętam, że w Heimdalla bardzo chciałem zagrać. Koniec końców kilka lat później chyba sięgnąłem i po jedynkę Heimdalla i po dwójkę. Jak ktoś się interesuje ogólnie mitologią nordycką, no to myślę, że to jest gra dla niego. Całkiem niezły tytuł, taki troszkę połączenie RPG, troszkę gry przygodowej, ale naprawdę spoko, w takiej pixel artowej grafice. Dzisiaj się mówi pixel art, to było czymś całkowicie normalnym. No i Goblins 3. Goblins 3, słuchajcie, to była gra absolutnie fantastyczna. Pamiętam, że miałem Goblinsy 3 zanim jeszcze pojawiły się jakiekolwiek opisy i już w niego grałem, już próbowałem go przejść i chyba mi się udało dojść do Winony albo nie, do laboratorium. I w laboratorium było takie coś, że trzeba było, co ciekawe, tutaj bardzo podobny motyw wykorzystała gra Ciok, znaczy bardziej uproszczone, ale w Ciok Ono Studio. Mieliśmy laboratorium, gdzie musieliśmy tworzyć jakieś elementy, coś tam wpalić, coś tam wydestylować i wtedy myślałem, że jest to troszkę takie zabezpieczenie antypirackie, gdzie w instrukcji jest podane, co trzeba zrobić, jak to zmontować. Nie myślałem, że to jest jednak normalnie gra, nie jest to zabezpieczenie, tylko normalna rozgrywka i na tym się chyba zatrzymałem i czekałem, aż pojawi się opis, bo nie mogłem sobie z tym poradzić. Natomiast Goblinsy 2 i 3 to takie fantastyczne gry, które pomimo, że są dość trudne, to jednak nie pozwalają przestać próbować. I Goblins 3 w mojej opinii ze całej serii Goblinsów był taką najdoskonalszym tworem. Był naprawdę najlepiej zrealizowany, bo pierwsza część to była ta energia, która ginęła, zabierana była, gdy zrobiliśmy coś nie tak, więc 3 była w mojej opinii najfajniejszą częścią, zwłaszcza, że tutaj to też gra, w której nie możesz zginąć. Każda, nawet jakaś nieudana operacja kończyła się jakąś śmieszną animacją. Dla mnie Goblinsy 3, moja ulubiona część, to już było wtedy, kiedy
firmę wykupi Sierra i gra pojawi się pod tytułem Goblin's Quest. Patrzę tutaj, czy jest cały opis. Tak, Cocktail Vision potem został wykupiony przez Sierra i Goblins 3 nazwał się jako Goblin's Quest, żeby dokoptować do tych wszystkich gier Sierry, które miały tą końcówkę Quest, czyli King's Quest, Police Quest, Space Quest, Quest for Glory i tak dalej. No dobra, mamy tutaj jakieś, co my tu mamy w KGB? Jakieś ankiety, popularność gier. Jak widzicie, gry przygodowe są na pierwszym miejscu. Najwięcej ludzi grało w gry przygodowe, tak jak mówiłem, to jest dosyć popularne, tak jak mówiłem, bardzo było popularne w tym czasie. Na drugim miejscu żadnej niespodzianki, symulatory lotnicze. Nadal symulatory lotnicze bardzo popularne. I co ciekawe, to jest dla 8-bitowych, to jest dla 16-bitowych i tutaj przygodowe i symulatory lotnicze także na pierwszym miejscu. Tak były popularne, dlatego tych symulatorów lotniczych tyle powstawało i dlatego też powstawało tyle gier przygodowych. Na ostatnim miejscu gry medyczne. To jest ciekawe, bo gry medyczne ogólnie nie było za dużo tego, ale zdarzały się. Jedną z najpopularniejszych gier było Life and Death. Były tego dwie części. W pierwszej robiliśmy chyba operację wyrostka, natomiast na drugiej przeprowadzaliśmy chyba operację mózgu. Już nie pamiętam. To jest taki trochę Surgeon Simulator, tylko że w bardziej realistycznym wydaniu, bo tam trzeba było naprawdę całą tą operację przeprowadzić tak jak lekarz, nacięcia, leki, wszystko musiało być dokładnie tak jak w prawdziwym szpitalu. I wydaje mi się, że Surgeon Simulator był właśnie troszkę pomysł zerżnięty z Life and Death. No tak jak mówię, gier potem z tego typu to tylko te kojarzę dwie, no ale może jeszcze się tam jakieś pojawiły. Zastosowania komputerów 8-bitowych i 16-bitowych, no oczywiście jeżeli ankieta była dla Secret Service'u, to nie było to, nie wiem, DTP, tylko było oczywiście gry, no to jest chyba oczywiste, tak? Na samym końcu tutaj hakowanie. Czy stosujesz swój 8-bitowy komputer do hakowania? Tutaj tylko odpowiada na przedostatnim miejscu, że tak. Tak, lubię hakować na Commodore i na Atari. Jestem hakerem. Ok. Jedziemy dalej. Mamy tutaj erratę jakąś, help. Czyli tu było help, to było pytanie na przykład, że ktoś nie może przejść jakiegoś fragmentu gry, typu jak przejść koło strażnika na wyspie, zatrzymuje mnie nawet jak założę bikini. Adam Jasiński. No i odpowiadali, tak? To było fajne, tylko że pewnie tych pytań do helpa można było zapełnić kilka numerów, całych numerów i pewnie tego było niesamowicie dużo. Rozwiązanie konkursów, tips and tricks, dzisiaj już zapomniane tips and tricks. Tutaj mamy jakiś, nie wiem czego to jest, jakaś taka dosyć duża Might and Magic, wykładnia do Might and Magic, zobaczcie jakie rozłożenie na części pierwsze całej Might and Magic, spoko. Ok, czyli mieliśmy gobliny. Innocent Until Caught to była gra od Psygnosis, gra przygodowa, kosmiczna. Niestety w nią nie grałem. Jakoś mnie, powiem szczerze, patrzyłem na te screeny, ale jakoś mnie one za bardzo nie zachwycały. I chyba dlatego koniec końców odpuściłem sobie tą grę. Znaczy powiem tak, było wiele więcej gier przygodowych, które oferowały o wiele lepszą grafikę niż ta gra. I jakoś mnie to za bardzo nie interesowało i odpuściłem i tyle. Nie będziemy się na tym zatrzymywać. Inka 2 to kolejna gra od Cocktail Vision. Tym razem to nie była gra przygodowa, tylko taka troszkę strzelanka, natomiast zachwycała ona tym, że były na przykład cutscenki z aktorami. Zajmowała 10 dyskietek na PC-cie, to dosyć dużo na tamte czasy. No i oczywiście głównie to były te animacje, grafiki, bo tam gry, to strzelanie to tam było troszkę, ale głównie to były postacie z, wiecie, jakieś tam filmiki, tego typu rzeczy. W 1992 roku Electronic Arts wydał też The Two Towers. Niestety też w tą grę nie grałem. Wygląda to troszkę jak taki RPG widziany z góry. Ogólnie nie byłem wielkim fanem wtedy jeszcze. Chyba nie czytałem nawet jeszcze wtedy trylogii Tolkiena. To troszkę później zacząłem ją czytać. Zone 66. Nie mam zielonego pojęcia co to jest, natomiast warto wspomnieć, że gra jest od Epiców. Czyli no, dzisiaj jednych z takich jest na ustach, szczególnie, że niedawno otworzył się sklep z grami od Epiców, ale niestety w Zone 66 nie grałem. Ciekawe, czy w tym sklepie Zone 66 jest.
I Police Quest 4 Open Season, jedna z takich najbrutalniejszych gier Sierry. Ponownie mamy tutaj oczywiście historię policjanta. Tym razem zastosowano digitalizowane postacie. Wszystko naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Gra była na 12 dyskietkach, także już naprawdę konkretna ilość. Dlaczego powiedziałem, że brutalna? Ano na przykład tutaj na tym screenie możemy zobaczyć w lodówce była odcięta głowa z wydłubanymi oczami chyba, także mocno taka krwiożercza gra. Ogólnie było to dosyć krytykowane. Tutaj mamy na przykład flagę nazistowską, bo chyba jeden z podejrzanych był właśnie jakimś naziolem, którego trzeba było zatrzymać. Także krytykowana ogólnie gra. Pamiętam, że Open Season chyba z tych wszystkich gier grało mi się najlepiej. Oczywiście nadal mieliśmy całą papierologię, wypełnianie druczków, cudów, chociaż było tego troszkę, wydawało mi się, mniej. I grało mi się, dla mnie osobiście ta gra, w tego Police Questa grało się najlepiej, najfajniej, ale no to już to, co kto lubi, tak? To i tak była taka gra mocno detektywistyczna, więc nie każdy lubi takie tytuły, natomiast ja uważam, że fajnie się w to grało. Okej, NFL to już w ogóle pomijam, to w ogóle nie wiem, jedna osoba chyba w Polsce to się jarała NFL-em. Perfect General, nie mam zielonego pojęcia, co to jest też jakaś strategia. 1869 to też gra ekonomiczno-strategiczna, też w nią nie grałem. Might and Magic Isles of Terra to gra taki RPG trochę w klasycznym ujęciu, czyli akcja działa się w niewielkim ekraniku, na dole mieliśmy zdjęcia bohaterów, z boku wszystkie funkcje, które może wykonać. Grałem w takie gry przy RPG, ale akurat w Might and Magic jakoś mi się nie dało. No i mamy Mad Dog McCree. No i tutaj możemy się na chwilkę zatrzymać. Mad Dog McCree było pierwszą grą wydaną na CD-ROMie. Zauważcie, że gra pojawiła się na CD, chociaż jeszcze nie pojawiła się informacja o tym, że wychodzi nowy nośnik, jakim był bez wątpienia CD-ROM, więc dostała 3 oceny super, grafika super, dźwięk super, miodność super. Gra zajmowała 115 MB. Będzie materiał o American Laser Games już wkrótce. Faktycznie wyglądało to fenomenalnie. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze nie miałem CD-ROMu, ale jak sobie wyobrażałem, że to wszystko jest w ruchu, że to jest normalnie film, który się rusza, no to ja myślałem, że odpadnę, nie? I co ciekawe, ponieważ napędy CD-ROM były mocno niepopularne, znaczy w ogóle nie były popularne, nikt jeszcze tego wtedy nie miał, tak? To gra była wydawana przez piratów na 67 dyskietkach. I ogólnie jest tak, że krążą pogłoski, że to był żart. Nie, to nie był żart. Faktycznie gra była sprzedawana na 67 dyskietkach, aczkolwiek nie sądzę, żeby ona na dyskietkach była spakowana. Już wyjaśniam, jak to działało. Piraci w tamtym czasie formatem wielkości gier spiraconych była dyskietka, więc jeżeli gra nawet zajmowała ileś tam mega, była ona pakowana na pliki, które zajmowały 1,44 MB, żeby można było ją na dyskietkę nagrać. I tak piraci sprzedawali Mad Doga. Ona była w 67 plikach, z których każdy z tych plików mógł być nagrany na dyskietkę. Czy ktoś korzystał z tego? Nie wiem. Ale w tamtym czasie, gdy wchodził CD-ROM, piraci mieli coś takiego, że przechodziło się z dyskiem na giełdę i oni ci po prostu przerzucali na dysk na przykład całego Mad Doga, czy tam spakowanego, czy rozpakowanego, jak tam sobie chciałeś. Natomiast stąd się wzięło, że gra jest na 67 dyskietkach, ale tak jak mówię, to był format pakowania przez piratów. Przez długi czas będzie to istniało. Dopiero później te wszystkie pirackie warezy zdecydują się nie wydawać gier, nie dzielić gry na 1,44 MB, tylko na większe pliki, ale przez długi czas to funkcjonowało, dlatego to się wzięło, że gra, jeżeli była spiracona, no to ona była spakowana na 67 plików i każdy mógł być nagrany na dyskietce. Także mam nadzieję, że to zostało dla Was tutaj już troszkę wyjaśnione. Jeżeli chodzi o Mad Doga, pierwszą część co prawda nie grałem, znaczy grałem później, tak, na premierę nie grałem, bo nie miałem CD-ROMu. Moją pierwszą grą na CD-ROMie był Mad Dog 2, który był jeszcze lepszy niż 1, także no, jarałem ogólnie gry od American Laser Games, chociaż to były strzelanki na szynach filmowe. Wydawałoby się, że to nie ma szans racji bytu na rynku, że to jest w ogóle paździerz. Sprzedawały się jak świeże bułeczki. Gracze pragnęli
obejrzeć film na swoim komputerze. To było ważne. Nieważne, że gra była w zasadzie, przeszedłeś ją raz, za drugim razem była dokładnie taka sama. Liczyło się to, że mogłeś zobaczyć ruchomych bohaterów, ruchomych aktorów. Co ciekawe, wiecie, w ilu klatkach działał Mad Dog? W 10 klatkach na sekundę. Z tego powodu, że pierwsze CD-ROMy pojedynczej prędkości oferowały tylko 150 KB na sekundę, więc jeżeli było w 10 klatkach, no więc każda klatka mogła zajmować tylko 15 kg, dlatego zmniejszono ilość klatek do 10 po to, żeby to się nie rwało na CD-ROMie pojedynczej prędkości. Dzisiaj żądacie 60 klatek, a kiedyś się grało w 10 klatek na Mad Dogu i nikt nie płakał i każdy się cieszył, jaka płynna animacja, jak i w ogóle wszystko fajne. Także tak to było. No i obok mamy drugą grę o kowbojach, czyli Freddy Farkas. No fantastyczny tytuł, po prostu taki paździerz. Nie wiem jak w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby zrobić grę na dzikim zachodzie o aptekarzu. Nie wiem, czy to jest fascynujące, bo wydaje mi się, że nie bardzo. Równie dobrze mogli zrobić, nie wiem, o praczu albo o kimś jeszcze mniej ciekawym, o sprzedawcy, nie wiem, słomy. No straszne to było. Oczywiście Sierra tutaj na przykład wykorzystała wizerunek Larego, który pojawi się w Freddym Farkasie, jak widzicie, ale uważam, że mocny nie wypał, jeżeli chodzi o gry Sierry i w ogóle Freddy Farkas został całkowicie zapomniany, nawet chyba Sierra nie chciała o nim za bardzo pamiętać, bo gdy zaczęły wychodzić wszystkie gry wydawane drugi raz na CD-ROMie, no jakoś Freddy Farkas się nie załapał. No zgadnijcie dlaczego. Okej. No i Mortal Kombat, tu aż przesunę tu na środek, bo to jest ważne. Mortal Kombat. Słuchajcie, Mortal Kombat, ten opis, który tutaj się znajduje, nie była... Ci, co robili ten opis króciutki, taką zapowiedź, nie mieli zielonego pojęcia, o czym ta gra jest. Zielonego pojęcia. Dlaczego? Mogę Wam wyjaśnić. Na przykład na tym screenie mamy Sonię i Sub-Zero. Jaki jest podpis? Dwie baby z USA i Sudanu. Sub-Zero to baba z Sudanu. Nie wiem, czy wiecie. Tak było. No i tutaj te wszystkie opisy... Cały ten opis. Podejrzewam, że wszystkie te informacje wzięli z tych kilku screenów, które dostali w presspaku, więc nie do końca też wiedzieli, o czym ta gra w zasadzie ma być, tak? Kolorowe scenerie ukrytej wyspy Shang Tsung. Oczywiście Shang Tsung to była postać, która władała tą wyspą, tak? Fontanny krwi, obficie zraszające klepisko, urwane z kręgosłupem głowy, wyrwane pulsujące serca, elektryczne wyładowania wokół stóp wojownika, umięśniony Amerykanin, grubo okutany Arab, szczupła, śmiercionośna Sonia. Oczywiście Sub-Zero to chyba był grubo okutany Arab. Oni nie mieli zielonego pojęcia o tym w ogóle, o czym piszą. Także no spoko, nie? Ale Mortal, no to jest pierwsza wzmianka o Mortalu. To było coś. Okej, The Blue and the Grey nie grałem, więc pomijamy to. Darkseid, gra od Cyber Dreams, to jest od tej firmy, która zrobiła ten Cyber Race, który mówiłem wcześniej. I gra powstała we współpracy z Gigerem, czyli tym artystą, który zaprojektował wygląd Obcego do filmów o Obcym. Tak jak mówię, będzie o tym większy materiał. Darkseid jest ogólnie grą całkiem niezłą, ale tak zabugowanej gry to jeszcze nie widziałem jak Darkseid. Mam nadzieję, że o tym wszystkim się dowiecie z mojego materiału. Warto zauważyć też jedną ciekawą rzecz, że wszystkie gry od Cyber Dreams, w zasadzie wszystkie to święte grale kolekcjonerów gier. Są one bardzo rzadkie, bardzo drogie, a dlatego, że zazwyczaj w pudełku oferują jeszcze jakąś wartość dodaną, o czym oczywiście kiedyś Wam opowiem. No i na ostatniej stronie, cóż mamy na ostatniej stronie? Pierwszy Doomik. Z Doomem miałem taki problem, że nie mogłem zagrać w niego na premierę, ponieważ wymagał on 4 MB RAMu, a ja w tamtym czasie miałem 2 MB RAMu, więc po prostu Doom nie działał. I przez długi czas chodziłem struty, że nie miałem więcej tej pamięci, trułem rodzicom, tacie, że chciałem zagrać, że to, że tamto. Koniec końców tak się skończyło, że potem miałem nawet nie 4, ale miałem 6 MB RAMu. No a potem się okaże, że jednak minimum będzie 8 MB RAMu. No i znowu byłem w ciemnej dupie.
Jeżeli chodzi o Duma, gra ogólnie bardzo dobre recenzje zebrała. Ja wam powiem, że tak szczerze wam powiem, że nie lubiłem za bardzo. Znaczy, nie byłem jakimś wielkim fanem Duma. Zagrałem, ale nie mogę powiedzieć, że byłem zachwycony. Nie wiem, jestem jakimś inny. Nie mówię tutaj akurat o pierwszym razie w multiplayer, o którym opowiadałem, natomiast no nie byłem wielkim fanem Duma. No tyle. Taki to mój, niestety, taka moja wada. Nie za bardzo mi się to podobało ogólnie. Pewnie dlatego, że były jakieś mutanty, latające czachy, latające wielkie te grubasy, te kule, jakiś w ogóle co to jest, byk, minotaur czy cokolwiek. To mi się nie podobało ogólnie. Wielki pająk. Nie przepadałem za takimi klimatami. Ok, jedziemy kolejny numer. I na kolejnym numerze mamy okładkę z Might and Magic 4, natomiast tutaj zobaczymy już recenzję Mortal Kombat, możemy zobaczyć Settlers, Gabriel Knight i Alone in the Dark 2, czyli te gry, które pojawiały się w zapowiedziach. Dobra, zobaczmy co nowego. Z ciekawszych rzeczy Electro Body, czyli pierwsza gra właściwie druga gra chyba od X-Landu, a może pierwsza? Pierwsza albo druga, nie wiem. Amerykańska nazwa Electro Body to była nazwa Electroman. Co my tu jeszcze mamy? Wacky Travel. Bardzo chciałem w tą grę zagrać, ale koniec końców ona chyba się nie pojawiła. Nigdy nie trafiłem na tą grę. Nie wiem, czy ona się pojawiła, czy nie. Interesowała mnie oczywiście z tego powodu, że była fajna komiksowa grafika, taka mocno karykaturalna. No i Rebel Assault, czyli Rebel Assault, kolejna gra na CD-ROMie, tym razem od LucasArtsu, czyli Gwiezdne Wojny. To nawet jest wspomniane. Gra została wydana na dysku CD-ROM i całość zajmuje 420 MB. To była taka wiadomość dla piratów, że nie cieszcie się, nie cieszcie, bo i tak nie zagrata. Tak to było. Tak to było. I tutaj mamy zapowiedź nowej konsoli Jaguar. Ogólnie w Secret Service będą się pojawiać jakieś wzmianki na konsolę, potem będzie cały dział poświęcony konsolom i fajnie. Także tutaj była oczywiście zapowiedź Jaguara. Na tą chwilę ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Panie, co to za Jaguar? Co to jakieś konsole, jakieś barachła tam? Ja tu mam peceta, wszystko działa, nie potrzebuję żadnych cudów. Okej, Cywilizacja na Atari, co ciekawe, została ona stworzona też przez polską firmę Mirage. Nie wiem, czy w porozumieniu z Sidem Meierem, czy nie, ale podejrzewam, że to jest właśnie taki wzorowana na tej cywilizacji, to na Atari, no to robiło wrażenie. Okej, Golden Axe, no to wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. Słynna siekanina, nawet mam koszulkę od Segi z nią, także nie będę się dłużej zatrzymywał. Buggy Boy nie grałem. Swift kojarzę, to jest taka strzelaninka, w której się latało helikopterem albo się jeździło czołgiem chyba, o ile dobrze kojarzę. Na Amigę trochę z Arkiem w to graliśmy, ale zupełnie nie pamiętam tego tytułu, zupełnie, zero. Okej. Settlersi. Pierwszy raz Settlersów grałem u Arka na Amidze i pamiętam, że Matko Boska, jak ja to zobaczyłem, tych malutkich ludzików, którzy chodzą i budują coś tam, budują miasto, ścinają drzewa i to wszystko jest animowane, to wszystko jest tak niesamowicie animowane. Poczekajcie, ojej, alarm. To wszystko jest tak niesamowicie animowane, to ja po prostu odpadłem, jak to zobaczyłem, nie? To było coś tak dla mnie niesamowitego. Faktem jest, że później, gdy grałem na PC, strasznie mnie denerwowało tempo rozgrywki, które było po prostu żółwie, a już jak walkę zaczynałeś, Matko Boska, co tam się działo. Ale to, jak to było zrobione, Settlersi, dla mnie to było fenomenalne, fenomenalna gra. Do gry wprowadzało takie fajne intro i to intro mamy tutaj screeny, gdzie jechał taki rycerz przez wioskę, przez jakiś las i wjeżdżał do zamku. Pamiętam, że to intro robiło na mnie spore wrażenie, zwłaszcza, że ono było fajnie tak animowane dosyć i takie w komiksowej stylistyce, jaką bardzo lubiłem. Natomiast no sami Settlersi, ci pierwsi Settlersi byli jeszcze tacy trochę siermiężni.
to tempo rozgrywki, to budowanie tych budynków tak powoli, ta walka, kiedy koleś podchodził do domku wrogiego żołnierza, najpierw pukał, żeby tamten wyszedł i zaczynała się walka, to było takie wszystko powolne, niesamowicie. Nie pamiętam, czy tam się przyspieszało czas, wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli chodzi o gry strategiczne, Settlers rozpoczął pewnego rodzaju, nie mogę powiedzieć, że modę, ale pewnego rodzaju zmianę na rynku gier strategicznych. Nagle gry strategiczne nie musiały być heksagonalnymi polami z żetonami, tylko nagle wszystko mogło być ładnie animowane, kolorowe i nawet takie... Znaczy strategia, to taka trochę strategia ekonomiczna, no powiedzmy, stała się taka bardziej przystępna przez tą fantastyczną grafikę i te fantastyczne animacje tych wszystkich ludzików. No ja się strasznie jarałem z Settlesami, także powiem Wam, że z moją ulubioną częścią nadal pozostaje część druga, ale do pierwszej mam chyba największy sentyment, bo pamiętam, jak żeśmy z Arkiem rozkminiali to i tam Arek, nie wiem, czy nie, chyba Arek miał w ogóle wersję skrakowaną, znaczy spiraconą, ale nie była skrakowana i polegało to na tym, to była ciekawa dosyć zabezpieczenie, że w którymś momencie albo wszystkie zakłady, albo tylko jeden zakład, który miał budować co innego, chyba drzewo, produkował świnie. Więc nagle miałeś ogromną ilość świń, ale nie mogłeś na przykład budować budynków, nie? Także to było dosyć ciekawe zabezpieczenie. I pamiętam, że on na początku miał tą wersję nieskrakowaną i w którymś momencie wszyscy zaczęło się budować świnie, a my w ogóle o co chodzi? Nawet żeśmy nie skumali, że to jest jakieś zabezpieczenie antypirackie, żeśmy grali w to dalej, te świnie się produkowały, ale nic nie można było zrobić, ale coś takiego właśnie było. Takie coś mi się kojarzy. Dobra, jedziemy dalej. I już jestem, wybaczcie, musiałem sobie trochę zwilżyć gardło, bo od tego gadania ciągłego trochę mi zasycha. Dobra, no i Cannon Fodder. Cannon Fodder od Sensible Software, no tutaj myślę, że Tomek w swoim materiale o nim wyczerpał temat, natomiast ciekawostka, no pierwszy raz grałem w Cannon Fodder na Amidze, u Arka albo u Zbyszka, nie wiem u kogo. I pamiętam, że robiło na mnie to ogromne wrażenie. Przede wszystkim podobało mi się to, że sterowanie jest całkowicie z myszki. Podobało mi się to, jak fajnie podeszli do tematu, że wszystkie te małe postacie tam, że można było ranić na przykład żołnierza, on wtedy leżał i na przykład krwawił. Nie dochodziliśmy za daleko z Arkiem w Cannon Fodder, dlatego że gra była dość trudna. Mi się nigdy nie udało skończyć Cannon Fodder. Szczególnie tam w już późniejszych misjach to już był hardcore, bo przeciwnicy potrafili trafić w zasadzie z jakichś chorych, może nie odległości, ale w zasadzie od razu jak Cię widzieli, to potrafili trafić Twojego żołnierza. Także no powiem szczerze, że fajnie mi się grało. Grałem też w drugą część, jednak dwójka Cannon Fodder już nie była taka dobra. Nie wiem, tam już coś przekombinowali, nie wiem, czy tam były jakieś misje w ogóle w kosmosie, czy coś, to już mi się zupełnie nie podobało. Natomiast ta pierwsza część była fantastyczna, ale pierwszy raz grałem w nią na Amidze i powiem Wam, że potem grałem na PC-cie i uważam, że wersja amigowa była lepsza. Znaczy fajnie mi się grało, pewnie to też po części dlatego, że siła nostalgii, że był fajny klimat, kiedy grało się z kumplem, ale pewnie też dlatego, że gra była na telewizorze i odbiór jej, jakby tej grafiki był troszkę inny, gra była bardziej miękka, na PC-tach to było widać rzeczywiście wszystkie piksele dokładnie, natomiast na Amidze ta grafika była jakaś taka bardziej miękka i chyba dlatego lepiej mi się w to grało. KGB i mamy tutaj informację na temat Gravis Ultrasound. Była to karta graficzna, która miała konkurować z Sound Blasterem, który był najbardziej popularną kartą wtedy na rynku. Różnica była taka, że Gravis musiał mieć dokładnie obsługę, znaczy gra musiała mieć obsługę, ja będę mówił Gravisa, bo tak mówiłem wtedy, gra musiała mieć obsługę Gravisa, więc jeżeli nie było obsługi, no to i miałeś tą grę, to ona po prostu by była głucha, tak, nie działała po prostu. Także to był dosyć problem, jeżeli chciałeś, ale podobno całkiem niezły dźwięk był, nie? I że jest, drugi punkt, zobaczcie. Poczekajcie. Jeżeli musisz mieć dźwięk w każdej gierce, nie kupuj GUSa, nie wiedząc nic o swoim komputerze. No właśnie, o tym mówiłem. Ok. Helpy, przecieki, save gamer. Top 10. No i Supremacy, ja Supremacy nie grałem, to jest chyba jakaś taka troszkę strategia ekonomiczna w kosmosie.
Także nie powiem tutaj nic na ten temat. Jaki wierszyk w superach. Słuchajcie, moja Amiga, w niej światło nadziei miga. 93 rok, to już tak 93, 94, to już ta nadzieja chyba dogasała. Dogasała jak po prostu Red Circle of Death w Xboxie. Czekajcie, tutaj patrzę, czy jest coś ciekawego, bo czasami są tutaj ciekawe rzeczy w tych superach. Niektórzy ludzie to pisali takie bzdury, tylko żeby się tam znaleźć, nie? W Wąchocku samobójcy kładą się na torach i umierają z głodu. Ha, 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 ha. Dowcip. No i Alone in the Dark. I to jest Alone in the Dark już pełna wersja. Tak jak mówiłem, ja na początku miałem tą wersję demo, ponieważ piraci pewnie nie wiedzieli, nie mogę powiedzieć, że nieuczciwie, uczciwy pirat, nie wiedzieli po prostu, że sprzedają niepełną wersję, tą betę, natomiast druga część już była, ja powiem wam tak, druga część Alone in the Dark nie była zła, aczkolwiek pierwsza część była o wiele lepsza, przede wszystkim dlatego, że tutaj temat piratów, no nie było to złym pomysłem ogólnie, ale na pierwsza część, gdzie mieliśmy tą rezydencję, był taki gęsty klimat, w mojej opinii był jakiś lepszy. Tutaj było za dużo humoru, wiecie? To mi się nie podobało, że gra zawierała za dużo humoru. No i jeszcze wetknięty ten motyw, kiedy chodzi się tą dziewczynką, która jest tutaj na screenie. To było ogólnie dosyć według mnie słabe. Natomiast trzecia część Alone in the Dark chyba w mojej opinii najgorsza z tej klasycznej trylogii. Co prawda był Dziki Zachód, temat, który jest bardzo mi bliski, ale niestety pod kątem gameplayu, no, graficznie też było, można powiedzieć, lepsze, ale pod kątem gameplayu o wiele mniej mi się podobał. I szkoda, bo ogólnie początek Alone in the Dark 2 rozpoczynał się przed taką dosyć dużą rezydencją. Natomiast różnica była też taka, że pierwszy Alone in the Dark nie był grą, która mocno naciskała na walkę. Owszem, walka była, ale nie było jej dużo. Natomiast tutaj już na samym początku mieliśmy Tommy Guna, więc tam tych zombiaków było naprawdę mega dużo. I ogólnie dużo się strzelało, tak? To nie było. No i ten mówię, ten humor, tak? Że na przykład przebierałeś się za Świętego Mikołaja, nie? I mogłeś wtedy przejść niezauważony, bo to niby gra działa się w Święto Bożego Narodzenia czy coś. No nie podobały mi się takie pomysły, nie podobały mi się. Wolałem poważny klimat części pierwszej. Simon the Sorcerer, przez wielu uważany za kultową grę, ja wam powiem, że nie lubiłem Simona. Gra była na 4 dyskietkach, była koszmarnie długa. Nie kumałem tego, nie kumałem fenomenu tej gry. Mi się ta gra zupełnie nie podobała. Zawsze ona może graficznie nie była zła i był taki troszkę klimacik świata dysku, ale nie wiem, nigdy nie byłem wielkim fanem Simona i uważam, że jak na grę przygodową to było przekombinowane. Przede wszystkim gra była o wiele za długa, tak? Ja nawet z opisem to grałem, miałem takie koszmarne czasy, że głowa mała, nie? Ale wiem, że jest sporo ludzi, którzy bardzo lubili, bardzo sobie cenią Simona i okej, natomiast ja uważam, że za długa i amigowcy się na pewno jarali, bo to była jedna z niewielu gier, która pojawiła się takich nowszych na ich komputer, na 1200, to widzę na 9 dyskietkach. Na PC jest napisane, że były 4, ale ja pamiętam, że była na 3, więc nie wiem, kto ma rację. Terminator Rampage od Bethesdy. Bethesda już wtedy to była firma, która robiła gry troszkę na wyrost, to znaczy te wszystkie gry wyglądały pięknie, ale miały mordercze wymagania sprzętowe. A Terminator Rampage był właśnie taką grą, która, żeby zagrać, trzeba było mieć naprawdę dopakowany komputer i to taki z najwyższej półki, szczerze mówiąc, bo chyba to tam to działa, mogłeś uruchomić na 386, ale ogólnie, żeby to jakoś, zobaczcie, to jest tak, minusem są wymagania gry, bo nawet na niektórych 486 animacja przypomina niekiedy żabie skoki. No gra miała potworne wymagania sprzętowe, ale też przy okazji pod kątem graficznym, w mojej opinii, pobijała to, co oferował Doom. Bo grafika była bardziej taka realistyczna. Nie wiem, czy to widać na screenach. Doom miał taką grafikę, że było widać, że to trochę jest rysowane, natomiast tutaj było naprawdę pod kątem przygotowania tego, jak to wyglądało, było fantastycznie. Jeżeli się zginęło, co ciekawe, to chyba też jest gdzieś ta informacja, że jeżeli zginąłeś, to miałeś super animację, kiedy
terminatory niszczą tam to miasto, w którym to się... O, nawet jest napisane. Daj się raz zabić, zobaczy świetną animację ukazującą zniszczenie Los Angeles i wojnę przyszłości. Także było coś takiego, że fajna była ta animka. Natomiast Rampage był spoko, tylko że tu było ogólnie w grze było coś takiego, że przez całą grę zbierałeś części takiej, można powiedzieć, super broni. I to się nazywało chyba czekajcie, zobaczmy, tak, VTech PPC. Jeżeli nie zebrałeś całej tej broni, no to nie mogłeś pokonać głównego bossa. Nie wiem, czy tam to jakoś przepuszczało cię dalej, jeżeli tego nie zebrałeś, nie pamiętam tego, aczkolwiek no wymagało to, tak? No i fajne było to, tutaj widać na screenie, że poziomy były wielopoziomowe, znaczy plansze, tak? Że mogłeś na przykład po schodach wejść gdzieś sobie wyżej. Także no ogólnie miło wspominam, jeżeli chodzi o Terminator Rampage. Gry przygodowe to zupełnie nie mój temat, więc nie będę tutaj nad tym się pochylał. Kyrandia 2, czyli Legend of Kyrandia 2, The Hand of Fate. Fajna gra przygodowa, troszkę właśnie taka w klimacie Simona, ale robił to Westwood, a Westwood miał rękę do gier przygodowych. Zresztą to były czasy, kiedy Westwood czegokolwiek się dotknął, to było złoto, to dotyk Midasa. Szkoda, że tak źle skończyli. I Legend of Kyrandia była drugą częścią o tyle dziwną, że sterowało się postacią kobiecą. A w trzeciej części będzie się sterowało głównym złym całej serii, czyli błaznem Malcolmem. To było dosyć ciekawe. Dlatego było to dziwne, że ogólnie postacie kobiece w grach przewijały się raczej dość rzadko. Nie znaczy, że ich nie było, ale powiedzmy było to dość rzadkie. A w grach przygodowych poza Laura Bow, taką główną bohaterką w grach, to tak chyba nie za bardzo, także to było dosyć coś nowego, tak? Gra była naprawdę dobra i ogólnie te wszystkie części Kyrandy były naprawdę spoko. Jeżeli lubiłeś gry troszkę, to było taka trochę miszmasz LucasArtsu z Sierrą, coś takiego. Aczkolwiek Westwood dorzucił do tego własny jakby taki szczyptę własnego sosu, dzięki czemu ta gra naprawdę się w to fajnie grało, także jak najbardziej mogę polecić, jeżeli ktoś szuka takich zapomnianych gier przygodowych. Lost in Time niedawno było to było grane. Nie będę się nad tym pochylał, no bo macie odcinek, to było grane, możecie sobie tam obejrzeć, jak to wyglądało, także no nie ma sensu tutaj omawiać tego za długo. No gra ponownie od Cocktail Vision. Cocktail Vision wydawał bardzo dobre gry ogólnie przygodowe, bo i o goblinów, no i właśnie Lost in Time. No dobra, i mamy Mortal Kombat i tutaj mamy, słuchajcie, zmienione już dostali informację, kim jest Sub-Zero, więc nie był to już okutany Arab lub babka z Sudanu, tylko zawodnik ten stanowi wielką niewiadomą, łącznie z prawdziwym imieniem. Po znakach na ubiorze można przypuszczać, że należy do Lin Kuei, klubu chińskiego ninży. Czyli jednak nie kobieta z Sudanu. No dobrze. No i mieliśmy wszystkie ciosy. Ogólnie jeżeli chodzi o Mortal Kombat, najprościej było zrobić cios Johnny Cage'em, bo to było 3 razy w przód i wysoka pięść. Mówiłem kiedyś, chyba w którymś pogadajmy mówiłem, że miałem na klawiaturze numerycznej to rozpykane. Najgorsze fatality miał Liu Kang, bo on tylko wyrzucał przeciwnika jakoś tak wysoko, robił taką rozgwiazdę i on w ogóle upadał i to wszystko. To było ogólnie dosyć słabe. Natomiast najfajniejsze oczywiście, no to najfajniejsze miał fatality Sub-Zero, tak, bo wyrywał głowę z kręgosłupem. To było coś. Natomiast pozostałe, no Sonia spalała, to też było takie dosyć słabe. Raiden porażał prądem i mu głowa eksplodowała, to też było takie średnie. Kano miał jeszcze fajne, no bo wyrywał serce, to też było, wydaje mi się, ciekawe. Skorpion też nie miał za fajnego. Ogólnie Skorpion jest uważany za jedną chyba z najbardziej ulubionych postaci w Mortal Kombat, bo wszystkie edycje kolekcjonerskie nowych Mortali zawsze mają coś związanego ze Skorpionem i teraz najnowsza odsłona Mortal Kombat w edycji kolekcjonerskiej będzie miała maskę Sub-Zero, Skorpiona. Return to Zork. Return to Zork od Infocomu to była gra, która próbowała w czasach, kiedy gry wychodziły na dyskietkach, pokazać grę, która i ma aktorów, i ma jakieś tam animacje, i prerenderowaną grafikę.
To w pewien sposób się udało. Ta grafika polegała na tym, znaczy ta animacja aktorów polegała na tym, że animacja składała się na przykład z 4 klatek, tak? I one się tak zmieniały na tym i tak wyglądało to dosyć dziwnie, no ale próbowano w jakiś sposób obejść tę niewielką pojemność dyskietek i to w sumie można powiedzieć, że w Return to Zork udało się chyba najbardziej. Do tego dochodziła prerenderowana grafika, nie wiem na jakim to programie, pewnie na jakieś 3D Studio 4.0 robione, tak wygląda, DOS-owskim. Gry takie z prerenderowaną grafiką, no to powiem Wam szczerze, że to robiło wrażenie, zwłaszcza, że tu mam na przykład jakąś krowę, wyglądało to całkiem nieźle, jeżeli tak patrzę na to, na tamte czasy, wydaje mi się, że spoko. Gra ogólnie Return to Zork specyficzna, tak? Ogólnie seria zaczęła od gier przygodowych tekstowych, no i potem się to jakby wyewoluowało właśnie w takie gry już graficzne. No, ogólnie i to jest chyba też gra, nie wiem czy w tej części, gra, w której mogłeś zabić każdego w swoim tutaj otoczeniu, chyba jakoś tak to było, nie wiem czy to w tej części i no mogło powodować to, że jak zabiłeś jakieś osoby, no to już potem nie mogłeś kontynuować, bo czegoś Ci nie dała jakaś postać, albo nie wiem czy to było akurat w tej części, ale okej, tutaj jakieś riski, także nie grałem w riski, także to jest planszowa gra ryzyko przeniesiona na komputer, jakby ktoś nie wiedział. PC ale jaki? Okej. Mamy tutaj jaki procesor wybrać, zobaczmy. Wersja optymalna 386DX 40 MHz, to jest taki jak ja miałem, dokładnie taki. Kosztuje 3,5 miliona złotych. Raptowny skok cenowy następuje dopiero na płaszczyźnie 486. Za 486 SX 25 MHz cena wynosi 5 milionów złotych. Wtedy minimalna ilość RAMu, jaką zalecali, to oczywiście 4 MB, tak jak mówiłem, bo Doom wymagał 4 MB, ja jeszcze wtedy chyba miałem 2. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to tutaj zalecają kartę minimum 512 KB RAM. Nie polecałbym 512, ponieważ Windows działał wtedy w 16 albo w 256 kolorach, chyba w 16, także polecałbym, jeżeli już, kartę z 1 MB RAMu, bo wtedy mogliśmy już mieć więcej kolorów w Windowsie. To będzie dosyć ważne, dlaczego dowiecie się niedługo. No i cóż, taki sprzęt 386DX 40 MHz, pamięć 4 MB, dysk 120 MB, kolorowy monitor, karta dźwiękowa i obudowa, klawiatura, mysz, napęd dyskietek. Dokładnie taki komputer, jaki miałem, dokładnie taki. 21 milionów złotych kosztował. Trochę pieniędzy. Ok, jedziemy dalej. Global Domination. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Star Trek Judgment Rights. Nigdy nie byłem wielkim fanem Star Treka, wolałem Gwiezdne Wojny i to była taka gra przygodowa ze Star Treka, aczkolwiek no nie grałem w nią, także też się nie wypowiem. Nie przepadałem nigdy za Star Trekiem. Sorry Trekkies, ale wolałem jednak Star Warsy. SimCity, no myślę, że tutaj w kwestii SimCity to nie za wiele można nowego powiedzieć. Pamiętam, że pierwszy raz SimCity grałem na Commodore i ona już była ta gra na Commodore i pamiętam, że budowałem to miasto, natomiast na PC-cie nie wiem, czy to SimCity, czy SimCity 2000. Uwielbiałem otworzyć takie miasto, które było zapisane już w grze, jakieś takie ogromna metropolia i puścić na niego na przykład Godzilla albo Tornada, które niszczyły to. Tak grałem w SimCity w tamtym czasie. Byłem fanem po prostu zniszczenia. Might and Magic 4, no to znowu ta, o czym mówiliśmy, to jest gra RPG, taka typowa, to już nie będziemy do tego wracać. No i Gabriel Knight. Gabriel Knight, gra od Sierry, w zasadzie kultowa, można powiedzieć dzisiaj, było grane. Produkcją zajęła się Roberta Williams, co ciekawe, i tutaj warto wspomnieć, że Roberta Williams robiła gry bardziej krwiożercze niż jej mąż, bo ona odpowiadała też na przykład za Fantasmagorię, co ciekawe. Gabriel Knight był ciekawą grą, ponieważ po pierwsze działało się w Nowym Orleanie. Uwielbiam ogólnie Nowy Orlean, więc wszystko, co się dzieje w Nowym Orleanie, czy gry, czy filmy, uwielbiam. Chyba po Harrym Angelu mi to zostało.
Natomiast sama gra przygodowa była całkiem spoko, aczkolwiek brakowało mi troszkę tutaj tego, że było za mało animacji. Za mało animacji, które gdzieś tam, jakiś cutscenek, tego typu rzeczy, nie było tego za dużo. W wersji na CD to troszkę się poprawiło, było tego więcej, ale na początku grałem wersję dyskietkową i troszkę tego mi brakowało i było za mało. Aczkolwiek graficznie troszkę nie odstawało od tego, co oferowała Sierra, aczkolwiek mam wrażenie, że troszkę bardziej się wzorowali na produkcji LucasArts, bo bardzo często na screenach mieliśmy, akcja się działa w dalszym tle, tak jak tutaj, czekajcie, tutaj, a z przodu mieliśmy na przykład tutaj jakąś lampę, tak, na pierwszym planie jakby. Także próbowano tak jakby nadać głębi tym screenom, tutaj też mamy jakieś przyprawy wiszą, tutaj akcja się dzieje jakby w głębi i to ogólnie występowało głównie, o ile dobrze pamiętam, w grach LucasArtsu, także coś tutaj poszło, jakiś mały taki, małe wzorowanko, ok. Jedziemy. 4,94, 104 tysiące nakładu, nic się nie zmieniło. Z nowości pierwszy The Elder Scrolls Arena, to był pierwszy Elder Scrolls, którego później wyewoluuje Skyrim, Morrowind i Oblivion, ale zaczynało się właśnie od areny. Będzie jeszcze Daggerfall, zwany także Baggerfallem z racji tego, że miało ogromną ilość błędów. No i mamy tutaj recenzję Gravisa Ultrasounda. Szczerze mówiąc, nie chce mi się tego czytać, aczkolwiek chyba Secret Service mocno cisnął w tego Gravisa. Tam chyba oni używali tego dosyć często. No dobra, mam seks wersji. Mamy tutaj, możemy zobaczyć pod lupą jakieś laseczki. Dobra, komputery 8-bitowe, w zasadzie to nawet nie 8-bitowe, bo tutaj mamy też, no tak, 8-bitowe. Wrestling, Darkness Hour, Bigfoot, nie grałem w ogóle w to. Ale nie sądzę, żeby te grafiki były z Atari, bo gra Sex wersji jest na Atari. O, co tu jest? Pitagoras. Miałem ten program, rodzice mi kupili oryginalny Pitagorasa. Pitagoras to był program do nauki matematyki. Fajne to było, bo mieliśmy zadanie jakieś, no i musieliśmy to zadanie rozwiązać i wpisać odpowiedź. Jeżeli wpisałeś dobrą odpowiedź, no to, a jeżeli nie, to mogłeś zobaczyć rozwiązanie. Ja się z tego matmy trochę uczyłem, z Pitagorasa, autentycznie. Dobra, i tu mamy kolejne zręcznościówki. Treasure Island Dizzy, Krusty Super Funhouse, zero w ogóle mam pojęcia o czym to jest, Rampart też nie bardzo. Mordobicia. No i tutaj ogólnie w czasach, powiedzmy, tamtych 90. lat mordobicia były bardzo popularne. W czasach pierwszego PlayStation mordobicia będą zawsze uznawane za gry z najlepszą grafiką. Miałem taką teorię, że dlatego, że cała moc konsoli idzie do wyrenderowania tych dwóch postaci i niewielkiego terenu, w jakim walczą. Dlatego zawsze te gry mordobicia miały zawsze najlepszą grafikę. No i tutaj mamy mordobicia, to jest taki prekursor Combat Corner i już tutaj prowadził go Gulasz, jak widzicie. Tutaj możemy zobaczyć, że Gulasz. Do Gulasza wrócimy przy okazji Combat Corner, natomiast on tutaj opowiadał głównie widzę, że są screeny z Sango Fighter. To była taka chyba chińska, czy nie wiem, jakaś taka azjatycka bijatyka, wzorowana na Street Fighterze, tylko że z chińskimi wojownikami. Dużo w to grałem ogólnie. Body Blows Galactic, dwie gry od Team 17, która też spróbowała swojego szczęścia w grach, w bijatykach i Body Blows 1. Graliśmy trochę w Body Blowsa, no mamy tu Street Fightera i Mortal Kombat. Na razie to, tak jak mówię, ten Combat Corner jeszcze jest taki mocno siermiężny, ale się zaraz raz, się Gulasz tutaj trochę otrzaska z tematem i będzie robił jeden z najlepszych kącików w Secret Service. Baba and Sticks grałem u Arka na Amidze. Fajna komiksowa grafika, którą uwielbiałem. Gra opowiadała o takim chłopcu, który miał za przyjaciela takiego patyka i trzeba było, korzystając z dwóch ich umiejętności, z patyka i z tego chłopca, przechodzić kolejne plansze. Muszę niestety na chwilę wyłączyć kamerę i zwolnić miejsce na karcie pamięci, bo już mi miga, a nie chciałbym, żeby się zatrzymało w połowie. Ok, już jestem.
Wracamy do Bubble and Sticksa. Powiem Wam, że Amiga, chociaż już wtedy tak dogorywała, już takie były przedśmiertne drgawki Michelangelo, to ogólnie ona nadal oferowała bardzo fajne gry zręcznościowe. Jeżeli ktoś lubił gry zręcznościowe i go to jarało, no to na Amidze mógł znaleźć mega dużo fajnych tytułów i Bubble and Sticks był właśnie takim tytułem, który był naprawdę dobry. On się nie pojawił na PC, to był taki ekskluzyw na Amigę i pokazywał, że nadal Amiga może tworzyć fajne gry, chociaż mocno takie powiedzmy prostsze niż te tytuły, które mogliśmy zagrać na PC. I kolejny symulator, Combat Air Patrol. Tak jak mówiłem, no tutaj pod tym kątem nadal, i to na Amigę tym razem nawet, nadal te symulatory były dosyć popularne. Gracze, tak jak mówiłem, na drugim miejscu po grach przygodowych były symulatory. Jak to się dzisiaj zmieniło? Shadowcaster nie grałem, to była troszkę taka chyba RPG albo takie powiązane RPG troszkę z, nie no RPG. Bo wygląda troszkę jak Hexen albo Heretic z tych screenów i to mnie troszkę zmyliło, ale faktycznie to był chyba RPG. No niestety w tego typu rzeczy nie grałem w tamtym czasie, także tutaj się nie wypowiem na ten temat. I kolejny symulator, co za niespodzianka, AV8B Harrier Assault. Już wtedy też troszkę w symulatory nie grałem, bo już powiedzmy trochę mnie męczyły te symulatory, powiem Wam szczerze, bo one oferowały wszystkie grafikę wektorową. To się zmieni przy Strike Commanderze, ale one miały wszystkie grafikę wektorową, więc takie to było biedne, smutne i po prostu już mi się nie chciało, bo każdy symulator wyglądał dokładnie tak samo, więc trochę mnie to już wtedy odrzucało. No i Sam & Max Hit the Road. Pojawiło się w To było grane. Fantastyczna komiksowa grafika, przygody takiego psa detektywa i jego przyjaciela królika z wielkimi zębami. Chyba wzorowany na tym króliku z Monty Python i Święty Graal, coś mi się wydaje. Bardzo lubiłem Sama Maxa, chociaż później, gdy zagrałem go do materiału To było grane, mniej mi się podobał. Może dlatego, że więcej zrozumiałem i stwierdziłem, że to nie jest aż takie fajne. Aczkolwiek seria cieszyła się sporą popularnością, gra się cieszyła sporą popularnością, bo później pojawiły się też te wersje od Telltale Games, które też ogólnie gracze lubią, ja natomiast mi się nie podobały te od Telltale Games. Znaczy ja ogólnie potem miałem już taki bardzo, powiedzmy, może nie negatywny, ale mocno neutralny stosunek do Sama Maxa. Natomiast gdy pierwszy raz zagrałem, to byłem zachwycony tą grafiką, nie? Animacją w ogóle. Tu jest ta animacja, jak ten kot wyjmuje z kota coś do łapy, wkłada mu do ryja tą łapę i wyjmuje mu jakiś tam papier czy coś. Wszystkie te animacje, no LucasArts pod tym kątem animacji to jest mistrzostwo świata i on to utwierdzi swoją kolejną grą Full Throttle, ale Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, Sam & Max, później Full Throttle, no to pod kątem animacji, no to było mistrzostwa, małe takie dzieła sztuki, mistrzostwo świata dla mnie. Znowu Might and Magic męczymy, Jezu, ile to się jeszcze będzie męczyło. Quest for Glory, no to jest kolejna ta gra z przygodówek Sierry. Ja przyznam szczerze, że już wtedy troszkę Sierrę zrzuciłem z boku, ona jakby gdzieś była. Nie byłem już takim fanem gier Sierry jak na początku, z tego względu, że był na rynku Cocktail Vision z fantastycznymi goblinsami, był LucasArts, który robił fajną komiksową grafikę, a te gry Sierry mi się wydawały trochę takie, nie wiem, niby grafika dobra, ale jakoś tak męczyły już mnie wtedy, jakoś tak niechętnie po nie sięgałem. Oczywiście to się zmieni z czasem, przynajmniej na przykład przy King Quest 7, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy, czy Space Quest 6. Syndicate, tutaj ta recenzja jest syndicate.pl, bo faktycznie Syndicate wyszedł po polsku, nie wiem czy to było, chyba tak, IPS przetłumaczył Syndicate'a. Ja ogólnie uwielbiałem Syndicate'a. Misja w Colorado, do dzisiaj pamiętam, już mówiłem o tym wielokrotnie. Misja w Colorado to najlepsza misja na świecie. Szczególnie, że można dużo postrzelać do przechodniów. Taki ze mnie mały psychopata. No nie będę drugi raz omawiał z Syndicate'a. W ogóle do gry wprowadzało fenomenalne intro. Kurde, to intro z Syndicate'a to była bajka, nie? No i druga część Star Treka, to nie będę tutaj też o tym opowiadał. Black Crypt, znowu jakaś chyba gra RPG, tak wygląda. Nie grałem. Chciałbym mieć Amigę, no i tutaj mamy troszkę takiej porady. Jakby ktoś nie wiedział, jak Amiga wygląda, to był tutaj rysunek poglądowy. Mogłeś sobie wyciąć, iść do sklepu i poproszę ten komputer
właśnie taki. No i tu mamy właśnie, co my mamy? Na Amigę 500, słuchajcie, uwaga, posiadając nawet 100 MB dysku oczywiście twardego, nie jest możliwe uruchomienie przy pomocy emulatora, gdyż są to dwa różne od siebie systemy operacyjne. Pamiętam, jak kiedyś Arek przytargał jakiś emulator PC-ta na Amigę 500 i żeśmy próbowali Duma na tym odpalić. W ogóle to nie działało, to się w ogóle nie uruchamiało. Ja nie wiem w ogóle, co to było. To jest jakaś żenada, nie? No. Ale potem oprócz Amigi 500 była jeszcze Amiga 500 Plus. Faktycznie ona miała ten wbudowany tam 1 MB pamięci, bo tak to trzeba było dokupić. No i potem Amiga CDTV, mocno niepopularna w Polsce. Pamiętam, że Piotr miał Amigę 600, nie wiem, czym ona się za bardzo różniła, ale ona była troszkę inaczej wyglądała. No i potem Amiga 1200, słynna Amiga 1200, którą Zbylu powiedział, że kupuje Amigę 1200, bo mają w domu Arnold Schwarzenegger i on robił na niej takie efekty jak w Terminatorze, robili efekty jak w Terminatorze. No i on będzie miał Amigę 1200 i ma program tego 3D Real, czy tam Real 3D i on będzie robił takie efekty jak w Terminatorze, bo on umie, on się na tym zna i w ogóle będzie to produkował, nie? Taki w ogóle, nie wiem, nie miał nigdy Amigi 1200, no ale to jest Zbylu jak to Zbylu, nie? Pamiętam tą sytuację, kiedy wysyłał obrazek, to już było w którymś pogadajmy, nie chcę go powtarzać, ten obrazek Top Secretu, który ściągnął, sam zdobył skądś i wszystkim wmawiał, że on to robił. Ale to jeszcze wspomnę, bo pewnie nie wszyscy ten materiał oglądali, bo pierwsze moje pytanie, jak to zrobiłeś? To był jakiś taki widoczek kosmiczny z jakimiś takimi, nie wiem, tam jakieś roślinki, były jakieś góry, tak 5 przez 10, pamiętam. Mówię, jak to zrobiłeś? I wiecie, jak Zbylu powiedział, że on to robił piksel po pikselu, tak, rysował. Jak drukarka. Ty kurde głupek, no. Zbylu to był w ogóle ewenement. No dobra, tips i tricks. No i mamy, zobaczcie jak wyglądały kiedyś gry, takie typowe gry strategiczne, zobaczcie, tak to wyglądało, fantastyczne. Pomazane jakieś trójkąty, w ogóle cała mapa, nie wiadomo o co chodzi. Ciężko się w to grało pewnie, okrutnie, takie rzeczy. Ale było sporo rzesza graczy, bo gry strategiczne były w tamtej ankiecie, której żeśmy oglądali wcześniej, na 3. miejscu, więc były popularne, gracze lubili je. Nie wiem, czy dlatego, może dlatego, że PC był ogólnie uważany jako gra troszkę bardziej dla poważnego odbiorcy. To nie to co Amiga, że miałeś tam te gry, gdzie skacze ludzik i zbiera jakieś rzeczy, tylko bardziej była taka takie te produkcje poważne i faktycznie no, utwierdzały te gry strategiczne, jak odpalałeś, no to było widać, że to nie jest gra, to jest gra dla Kazimierza Kaczora, a nie dla zwykłego takiego zjadacza gier na przykład na Amigę, czy tam nawet na PC-cie, no to były dosyć takie specyficzne produkcje, okej. Elite 2 Frontier miałem. Gra była na jednej dyskietce, oferowała gigantyczną mapę, tam w ogóle tych planet, panie ile tam tych planet było, to był taki No Man's Skies lat 90. Grafika była całkowicie wektorowa, latało się stateczkiem z jednego miejsca na drugie, handlowało się, walczyło z piratami. Ogólnie to była całkiem spoko gra, fajna, tylko dosyć skomplikowana i na pewno zachwycała tym, że to było na jednej dyskietce, a obszar, po jakim żeśmy się poruszali, był jakiś chory w ogóle, jakiś chory. Aczkolwiek, no jak mówię, no grafika może szału nie robiła, tekstur tu za wiele nie było, głównie to była grafika wektorowa, ale jak odpalałeś i wiedziałeś, że jest tak ogromne miejscówki, no to jakoś tak Cię to nastrajało pozytywnie do tego. Zupełnie mi się nigdy tego nie udało skończyć. Ja nie wiem, czy ta gra miała w ogóle jakieś zakończenie, czy po prostu latałeś, aż się nie pożygałeś, a jak się pożygałeś, to mogłeś sobie polatać jeszcze trochę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Kingmaker. Nie wiem, wygląda trochę jak Defender of the Crown, aczkolwiek walki wyglądają jak w Centurionie. Tutaj mamy screena z walki, dokładnie jak w Centurionie wyglądają, zerżnięte chyba delikatnie z Centuriona. No nie grałem w to niestety.
No i Space Hulk. Space Hulk, który się chyba działał też w tym Warhammerze 40 000. Gra była fajna, naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o produkcję, to było naprawdę spoko, ponieważ grafika była, na przykład mogliśmy sobie przełączyć widok z pierwszej osoby. Jak nas atakował ten stwór, to mieliśmy nawet taką ładną animację z przodu, widzicie jak nas tu atakuje, także to wszystko super wyglądało pod tym kątem. No i gra była strategią, tak? Strategią, aczkolwiek mieliśmy na przykład podgląd wszystkich naszych komandosów, co się aktualnie u nich dzieje. Nie skończyłem jej, bo ogólnie nie byłem za dobry w takie gry, ale fajnie mi się w to gra, naprawdę fajna gra. Muszę sobie w nią zagrać w ogóle jeszcze raz. Nie przepadam za Warhammerem, znaczy uwielbiam figurki, nie? Jak jestem gdzieś tam na evencie, Pyrkonie czy gdzieś, oglądać te figurki uwielbiam, jak one są pomalowane, z jaką dbałością o detale. To jest dla mnie po prostu orgazm, jak to oglądam. Aczkolwiek jakoś grać w to tak chyba nie bardzo. Ani uniwersum też jakoś mnie specjalnie nie jara, ale figurki są świetne. Entity, kolejna gra, tym razem zręcznościowa z kobietą w roli głównej. Możemy zobaczyć, jak ona wyglądała. Taki lachon w jakimś takim stalowym stroju z dużymi buforami oczywiście. Także nie chodzi o to, że wtedy nie było kobiet w grach. Były mocne kobiety z dużymi, jędrnymi przymiotami. Także pojawiało się coś takiego, więc to nie było, że te kobiety nie występowały w grach. Aczkolwiek gra była dosyć kiepska, zręcznościówka taka dosyć słaba. No i druga część opisu Gabriela Knighta, czyli kolejne dni. No już o Gabrielu Knightie nie będę dalej opowiadał. No i Fury of the Furious, czyli ta gra, o której mówiłem, gdzie mieliśmy czterech takich futrzaków. I co ciekawe, w odróżnieniu od Lost Vikings, gdzie chodziliśmy od razu 3 postaciami, tutaj chodziło się jednym futrzakiem, tylko w dowolnym momencie można było go zmieniać na innego futrzaka. Czyli na przykład chodziłeś żółtym, a potrzebowałeś czerwonego, no chyba naciskałeś spację chyba i zamieniał się w żółtego, czy tam coś takiego, nie wiem czy w żółtego akurat. Ok, zobaczmy co czerwony. Czerwony może zrobić, bo byłem ciekawy, przegryza się przez zwietrzałe głazy lub kruszyć je piąchą może. Ok, czyli czerwony to jest taki do bicia, tak? Zielony, tak jak mówiłem, linkę ma. No i niebieski mógł pływać pod wodą, tak jak mówiłem. No i tutaj fajne grafiki tych futrzaków, nawiązujące oczywiście do filmów Dune, Szczęki, Tarzan, Indiana Jones, to nie mam pojęcia, Narciarz 2 z Arnoldem Schwarzeneggerem i tutaj mamy jakiegoś, też nie wiem kto, rycerza. Fajna ta gra była, kurde, miło wspominam Fury of the Furious, bo sporo w niego grałem, aczkolwiek nie udało mi się też go skończyć, ale powiedzmy lubiłem takie gry właśnie w stylu Lost Vikings. A Fury of the Furious jakby dostarczał mi dokładnie tego, co potrzebowałem i co lubiłem. Także bardzo fajna gra. Nawet sobie muszę chyba odświeżyć to. Grafika była bardzo prosta, bo zobaczcie, tutaj to nie było jakoś specjalnie tam ilość detali nie powalała na tych screenach, ale bardzo fajny tytuł. Ok, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. 3 numery nam pękły. Chyba materiał jest troszkę ponad godzinę, o ile dobrze widzę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ogólnie mega mi sprawia radość i przyjemność robienie dla Was tych materiałów właśnie z tej serii. No i cóż, no, mam nadzieję, że też doceniacie, że one się pojawiają dosyć często i też przy okazji liczę na to, że zostawicie jakiś feedback w postaci, nie wiem, komentarza czy coś. Pytacie się mnie też ogólnie o inne czasopisma. Szczerze mówiąc nie wiem, no mam tych czasopism trochę, aczkolwiek jeżeli chciałbym robić taki materiał, to bym musiał mieć powiedzmy chronologicznie od pierwszego numeru. Nie zawsze tak jest niestety. Części na przykład, nie wiem, CD Actionów już nie mam, resetów nie mam żadnego, wszystkie sprzedałem, także ciężko byłoby mi to robić, tak powiedzmy opowiedzieć kilka numerów wyrywkowo, raczej bym tego nie chciał robić, więc jeszcze ewentualnie może być Top Secret. Zapomniane czasopismo Gry Komputerowe, których też mam kilka pierwszych numerów, mógłbym jeszcze coś takiego zrobić. No a potem zobaczymy. PC Gamera mam jeszcze, w ogóle w ogóle osób nie wie, że PC Gamer wychodził przez pewien czas w Polsce. PC Gamer zawsze oferował najnowsze wieści ze świata gier. Oni mieli dostęp do najnowszych gier,
które dopiero wychodziły, tam pierwszy raz na przykład się dowiedziałem o pierwszym Quake'u, mogłem poczytać informacje, także to była też dosyć ciekawe czasopismo, aczkolwiek no tak jak mówię, myślę, że na razie będziemy cisnąć Secret Service. Chyba że będzie spore wsparcie na Top Secret, no to przejdziemy powiedzmy jeden odcinek na Top Secret, aczkolwiek no, w tym momencie dużo gier będzie się powtarzało tu i tu, także nie wiem, czy jest sens. No, zobaczymy. No, czekam na Wasz feedback, na Wasz komentarz i zobaczymy. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!